Moja żona ostatnio konfigurowała sobie nowe auto i Gabcia nie zauważyła, a sprzedawca jej nie podpowiedział, by dokupić ogrzewanie przednich foteli. No i jako że skórzana tapicerka jest w samochodzie, to zimą w pupę jest zimno. Kochanie, serdecznie Cię pozdrawiam. Ja nazywam się Juliusz Szalek, a to jest kanał Auto Made in China. I powiem Wam, jak takiej wpadki nie zaliczyć. A tak na serio, zasubskrybujcie nasz kanał, bo dzięki temu możemy się rozwijać i dzięki temu możemy Wam pokazywać samochody nie tylko chińskie, także europejskie i amerykańskie. No i dzięki temu będziemy mogli pojechać na przykład na targi do Szanghaju i pokazać, co się w świecie motoryzacyjnym dzieje. Wspomniany samochód mojej żony nosi nazwę na literę B, kończy się na W, a w środku jest, no wiecie, M. No i takie pomyłki czasami w konfigurowaniu samochodów się zdarzają. Jak tego uniknąć? Można wybrać na przykład Omodę. Chiński samochód, który podgrzewanie przednich foteli ma w standardzie, podgrzewanie tylnej kanapy ma w standardzie, podgrzewanie kierownicy ma w standardzie, podgrzewanie przedniej szyby ma w standardzie, a dodatkowo jeszcze na przykład pompę ciepła, panoramiczny dach, otwierany dach i wiele innych dodatków. No tak, bo Chińczycy niekoniecznie chcą rywalizować z europejską konkurencją ceną, chcą przede wszystkim rywalizować bogatym wyposażeniem. Omodę 5 już widzieliście i doskonale ten samochód powinniście znać. Na naszym kanale pojawił się test wersji spalinowej, test wersji z przedliftingu, po liftingu, ale po raz pierwszy jest samochód w wersji elektrycznej. Prawidłowa nazwa to Omoda 5 EV. I co tutaj mamy, jeśli chodzi o napęd elektryczny? W telegraficznym skrócie mamy tutaj jeden silnik elektryczny napędzający przednią oś o mocy 204 koni mechanicznych, 340 Nm. No i oczywiście mamy bagażnik z tyłu, który nie jest za duży. Samochód w zasadzie niewiele odróżnia się od spalinowej wersji Omody. Różni się przodem, bo ma zdecydowanie mniejsze wloty powietrza. Te wloty powietrza, a tak naprawdę ta kratka aktywna jest tutaj i tu są takie klapy, które w zależności od potrzeby albo się otwierają, albo są zamknięte. Mamy duży przód, mamy fajne reflektory, a teraz silny będzie musiał wrzucić zdjęcie, bo Lexus ostatnio pokazał nowy model RZ. No i sprawdźcie sobie, czym oba samochody się różnią. Przede wszystkim wielkością. Skoro mówimy o samochodzie elektrycznym, to walczymy o oszczędność każdego kilowata na 100 km. Jak to zrobić? Oczywiście poprawiając aerodynamikę. I stąd felgi w tym samochodzie są specjalnie zoptymalizowane tylko pod tym kątem, żeby powodowały mniejsze opory toczenia. To są takie plastikowe wstawki, bo felga jest aluminiowa, oczywiście 18 w standardzie. Bardzo ładnie poprowadzona linia boczna dachu, no i to, z czego Omoda jest znana, czyli nisko opadająca linia tylnej szyby. Te wloty tutaj w tylnym skrzydle mają też niwelować zawirowania, ale efekt jest taki, że siedząc w środku widoczność do tyłu nie jest wcale oszałamiająca. Z tyłu mamy delikatną lotkę, mamy listwę świetlną, która nie świeci, no i mamy masywny tył. Nie mamy dyfuzora, no i nie mamy rur wydechowych, bo to jest elektryk. Mamy za to bagażnik. I moi drodzy, to jest chyba najmniejszy bagażnik w samochodzie tej klasy, a mówimy tutaj o SUV-ie segmentu C, czyli kompaktowym. Zaledwie 300 litrów. Co mamy pod spodem? Standardowym wyposażeniem jest butelka z wodą. Standardowym wyposażeniem jest, widzę, wieszak. Oczywiście takie rzeczy są standardowym wyposażeniem. Są przewody. W Chinach to jest typ F, proszę bardzo. Czy pod spodem kryje się na przykład koło zapasowe? Nie, ale jest tutaj miejsce na koło zapasowe, które z pewnością można sobie dokupić, tylko wtedy będziemy musieli wyrzucić tę rynienkę. Tutaj mamy twardy plastik, po drugiej stronie mamy twardy plastik. Fotele są dzielone oczywiście, nie mamy żadnej łapki, którymi moglibyśmy te fotele złożyć. Tu mamy tylko 12V gniazdo zapalniczki, jedna lampka, brak haczyków. Jakbyście chcieli, tak, Silny zauważył, bo Silny jest, nie wiem czy wiecie, zapalonym narciarzem. I zawsze jeździ na narty i zawsze mówi, w tym samochodzie nie mógłbym jechać na narty, bo nie ma tego tunelu, czyli tego tutaj wykrojnika nie ma, ale są w standardzie, są relingi. Więc Silny możesz sobie założyć trumnę na dach i narty zawieźć. 1300 litrów w momencie, kiedy złożymy oparcia tylnych foteli, ale 300 litrów to faktycznie niewiele.
No, zamykanie tylnej klapy w standardzie. Wspomniałem o nowym Lexusie RZ-cie. No tak, szczególnie ten fragment przypomina mi Lexusa, ten słupek C, tylko że w przypadku Omody to jest plastik. To nie jest szybka, to jest po prostu czarny element. Chociaż ostatnio mamy sporo na kanale samochodów czarnych, takich Ultra Black Edition. Tutaj też czarne wyszczupla. Uwaga, zdradzam trochę kuchni. Wiem, że nikogo absolutnie to nie interesuje, ale jednak gdyby jakoś przypadkiem, no to czarny samochód i biała koszulka to jest najgorsza konfiguracja dla operatora. Takie słońce jest zdecydowanie gorsze niż na przykład deszcz i plucha i mróz. No zatem silny musi sobie z tym wszystkim poradzić, tym bardziej, że wnętrze tego samochodu też jest czarne. No, podsufitka jedynie jakaś taka bardziej szara. Te fotele, one są miękkie, ta skóra nie cierpie, gdy ktoś mówi, że to jest na przykład ekologiczna skóra. Co to znaczy ekologiczna skóra? Ekologiczna skóra mogłaby być wtedy, gdyby pochodziła jednak z zarżniętego wołu i byłaby garbowana w sposób wymagający mniej chemii. Ale tutaj mamy po prostu tworzywo sztuczne. Zatem to nie jest ekologiczna skóra, to jest po prostu sztuczna skóra, czyli skaja. No ale przynajmniej miła w dotyku. No i tyle. Mamy isofixy, mamy podgrzewanie, o czym wspominałem, kanapy. Nie mamy chłodzenia, ale podgrzewanie kanapy w standardzie to i tak naprawdę bogate wyposażenie. Mamy USB starego typu, nowego typu. Nie mamy tutaj żadnej półeczki ani nic, gdzie moglibyśmy odłożyć na przykład telefon. Telefon możemy odłożyć w kieszonce w oparciu. Kratka wylotu powietrza i tyle. No dobra, ale to wszystko jest nieważne, bo pytanie, ile tutaj mamy miejsca? Mam 198 cm wzrostu i miejsca mam tyle. Nad głową miejsca jest wystarczająco. Mógłbym nawet zapuścić włosy, ale tego nie chcę, bo moja fryzura mi się zdecydowanie lepiej podoba. Dopiero teraz, a mamy ten samochód już trzeci raz na naszym kanale, dopiero teraz zwróciłem uwagę na to, jak wąska jest ta szyba. Więc to powoduje, że no, czuję się tutaj bardziej osaczony przez Chińczyków niż nie osaczony przez Chińczyków. Oparcie foteli jest wysokie, dla mojego wzrostu to jest kluczowa informacja. Tu mamy podłokietnik, mógłby być tunel na narty, ale go nie ma. Mamy schowek na 2 kubki i w zasadzie tyle. Jak spojrzeć do tyłu, no to ta widoczność faktycznie nie imponuje. A mówiłem Wam o tym elemencie w słupku C, no to jest plastik, a tutaj też mamy plastik. Gdyby tutaj była szybka, to byłoby znacznie przyjemniej, ale gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem. Jakość i jeszcze raz jakość, bo niektórzy uważają, że Omoda jest nawet samochodem klasy premium. No bez przesady, moi drodzy, bez przesady, ale tutaj mamy twardy plastik, chociaż miły w dotyku. Tutaj mamy bardziej miękkie wykończenie. Tutaj mamy plastikowe drewno, tu mamy satynę, tutaj mamy... O, to takie sprawia wrażenie, jakby to było nawet metalowe. Tutaj mamy miękkie, tu mamy twarde, niczym nie wyłożone, więc jakby coś, to tutaj będzie dzwoniło, na przykład to, co wrzucimy. Głośniki, próg. Tak, to jest najniżej ustawiony fotel. Tak, to jest najdalej ustawiony fotel, więc nie mogę się ani obniżyć, ani odjechać dalej, ale miejsca mam w zasadzie pod dostatkiem, chociaż nie mogę się przysunąć, bo będzie mi mniej wygodnie. No dobra, to jest moja wygodna pozycja. Kierownica jest regulowana w 2 płaszczyznach, jak w normalnej Omodzie. Pozycja za kierownicą mogłaby być tutaj nieco lepsza. Chciałbym siedzieć trochę niżej, nogi mieć trochę bardziej wysunięte do przodu, ale mówię, 198 cm wzrostu mam, więc zasadniczo jestem nietypowym kierowcą. Wszystkim niższym. Silny, ile Ty masz wzrostu? 180. 180 to będzie tutaj świat i ludzie. To wnętrze w zasadzie od wersji spalinowej niczym się nie różni. Tutaj mamy miękkie wyłożenie sztucznego tworzywa, nie tam żadnej skóry. Tutaj mamy piano black z takim pięknym akcentem, z taką aplikacją. Widzicie to, jak to pięknie mieni się w słońcu. Wspaniale. Tutaj mamy plastikowe drewno, tutaj mamy te satynowe kratki, tutaj mamy wloty powietrza. Tutaj mamy w zasadzie jedyne na desce rozdzielczej przełączniki, to jakieś takie pokrętełka. To służy do wyłączenia nawiewu, oczywiście z tych kratek tutaj z przodu. Tunel środkowy, bardzo fajna rzecz, czyli ładowanie
ładowarka indukcyjna, gdzie ja posiadałem telefon. Problem jednak w tym, super, że ona ma to chłodzenie, bo to jest naprawdę mocna ładowarka, ale zobaczcie, ten telefon będzie niestety tutaj latał. Możemy sobie to zamknąć, ale to w niczym nie pomaga. Tutaj mamy cup holdery, tutaj mamy dodatkowy schowek, ładnie, miękko wyłożony. Czy to widać, że on jest miękko wyłożony? Wyflokowany, oczywiście tak. No i mamy podłokietnik tutaj, to już nie jest wyflokowane. Unboxing zrobiłem właśnie. Schowek nie jest wyłożony, szkoda, bo jeśli mówimy o jakości, premiumowości, to mogłoby to być. Tu mamy fajny gadżet, proszę bardzo, haczyk, nie wiadomo na co. No i olbrzymi, przepastny schowek pod konsolą środkową, też wygumowany. Tutaj dodatkowo 2 porty USB i wyłączenie poduszki powietrznej z przodu. W pierwszym moim zetknięciu z Omodą zwróciłem uwagę na ten ładny gadżet, taki wystający element i on w pierwszym egzemplarzu Omody, którą miałem okazję oglądać, trzeszczał. Więc sprawdzamy, jak poprawiła się jakość. Poprawiła się, bo nie trzeszczy. Obok mamy head-up display, oczywiście dostępny w standardzie. I jest dość wyraźny, od razu powiem, ale bliżej mu się przyjrzę podczas jazdy. Te ekrany doskonale znacie, ale chciałem Wam pokazać inną rzecz. Widzicie ten ekran centralny tutaj? No oczywiście wszystkie funkcje przełożono tutaj do tego ekranu dotykowego. Ten ekran działa szybko. Niektóre funkcje wymagają kilku kliknięć. Na przykład mamy tutaj taki pasek skrótów, czyli na przykład, żeby zmienić siłę nawiewu, muszę kliknąć raz i 2 i już sprawa jest załatwiona. Tu jest ekran początkowy. Tutaj mamy pasek szybkich skrótów, funkcje, które możemy sobie dowolnie konfigurować. O, tak, w ten sposób. Czyli wybierać, na przykład dodajemy sobie albo to sobie wykasowujemy stąd, czyli w ramach tych wszystkich funkcji możemy je przerzucać na ekran początkowy bądź nie. Więc jeśli to jest nasz ekran początkowy, to wystarczy jedno kliknięcie i drugie kliknięcie, żeby zmienić na przykład temperaturę, jedno kliknięcie, drugie kliknięcie, żeby zmienić siłę nadmuchu, zmienić kierunek, no to wiadomo. O, proszę bardzo. Ta funkcja ma zastosowanie wyłącznie do zwierząt domowych, więc jakby ktoś chciał krowę tutaj wozić, no to niestety nie bardzo. Nigdy nie zostawiaj dziecka. Takie zostawienie zwierzęcia z dzieckiem samego w pojeździe. Sprawdź, czy tryb zwierząt domowych jest włączony. Ale co daje tryb zwierząt pozostawionych w samochodzie, do czego nie namawiam i czego nie róbcie, no on po prostu daje trochę powietrza temu biednemu zwierzęciu, które będzie się prażyć w tym samochodzie, bo lato idzie. Siedzę za kierownicą, trzymam kierownicę i kręcę kierownicą teraz, nie? To patrzcie, co się dzieje. Teraz to patrzcie. Ekran. Duch. Nie widzę. 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 Nie widzę. Widzę, nie widzę. Ha, widzieliście? I najważniejsze jest to, że oprócz widoku 360 mamy tak naprawdę widok też pod tym, pod samochodem. Ten cały samochód jest taki troszkę przezroczysty i to jest fajna funkcja, która wzięła się z aut terenowych. O właśnie, silny schował nogę i teraz będziemy mogli ruszyć trochę, na przykład do przodu. Zobaczcie, co się dzieje. Wszystkie te paski, które są pod samochodem, one znajdują odzorowanie na ekranie. I co? Przydatna funkcja? To pewnie, że przydatna. Na przykład, żeby nie najechać na linię, albo żeby nie najechać na krawężnik, no bo szkoda felk, nie? Bateria 61 kWh. To nie jest dużo, chociaż są samochody elektryczne tej wielkości, które mają mniejsze baterie, na przykład 48, ale te 61 to za dużo nie jest. Producent obiecuje, że zasięg WLTP na tej baterii to jest ponad 400 km, tam 402 dokładnie. Ja dzisiaj wsiadłem do tego samochodu, który był naładowany na full i miałem wyświetlony zasięg 370 km. Dla wszystkich detalistów mam 14 stopni Celsjusza, bo wiadomo, że zimą ten samochód, czy w niskich temperaturach bateria, no trochę traci zasięgu. Ładowanie AC11, ładowanie DC 80 kW. Dużo? Nie jest to za dużo. Powiedziałbym, że to byłby dobry wynik w przypadku samochodu hybrydowego PHEV, czyli hybrydy ładowanej z gniazdka. Jak na samochód elektryczny, to jest takie miejskie ładowanie.
Oczywiście można skorzystać ze słupka, wtedy to ładowanie faktycznie tam sięga o 75-80 kW, ale o szybkim ładowaniu, takim powyżej 100, 150 czy powyżej 200, no to tutaj oczywiście musimy zapomnieć. 7,6 do setki to jest na papierze wynik całkiem niezły. Ale muszę powiedzieć, że nie ma tutaj takiego mocnego wciskania w fotel. Ten pedał działa z takim delikatnym oporem i jeśli go tak delikatnie, normalnie muskamy podczas codziennej jazdy, to ten samochód nie jest szczególnie wyrywny. Wystarczy mocniej jednak i głęboko trzeba ten pedał wcisnąć, no to wtedy faktycznie to przyspieszenie staje się imponujące i wtedy czuć nawet, tutaj zdziwiłem się, jak jechałem kawałek z otwartym oknem, czuć jak opony wgryzają się w asfalt, no ale jest ciepło, pewnie opony są zimowe, a nie pewnie, tylko na pewno są zimowe, więc dodatkowo jakby słyszę, jak te opony wżerają się w asfalt. Skasowałem, moi drodzy, zużycie energii, które cały czas od skasowania oscyluje w okolicy 18 kW. Mamy tę baterię nie za dużą, to przekłada się na nie za dużą masę samochodu. Auto waży niespełna 1800 kg. Jak na samochód elektryczny, to całkiem niezły wynik. Ale pamiętajcie, że bateria swoje waży, więc tutaj jak mamy tę baterię mniejszą, no to samochód siłą rzeczy jest lżejszy. Słyszycie te piszczałki, gongi i tak dalej. Wszystkie systemy, bo Omoda jest homologowana zgodnie z europejskimi normami, więc wszystkie te systemy na pokładzie, które być muszą, w tym samochodzie są i one działają. Nie jest to takie denerwujące zwracanie uwagi, po prostu można do tego przywyknąć. No dobrze, średnia prędkość mamy. No to jedziemy. Nie podoba mi się układ kierowniczy w tym samochodzie. Z jednej strony oczywiście układ wspomagania jest elektryczny, ale on jest nieprecyzyjny, a dodatkowo system, który utrzymuje samochód w pasie ruchu, działa troszkę kwadratowo. Może trochę wyolbrzymiam, ale generalnie jest tak, że on na kierownicy w momencie, kiedy na przykład chciałbym zmienić pas bez kierunku, on mocno trzyma, mocno przypomina mi, żeby tego pasa nie zmienić, ale jeśli przełamie ten punkt taki maksymalny, no to wtedy mam poczucie, że ten układ kierowniczy puszcza i cała ta sytuacja powoduje, że mam wrażenie, że jadę dość koślawo. Jest jeden na to sposób, oczywiście, jeździć bardzo przepisowo i pilnować kierunkowskazów, czyli teraz na przykład chcę zmienić pas, no i w momencie włączenia kierunkowskazu taki system przestaje działać. Mogę oczywiście ten system wyłączyć, ale muszę to robić za każdym razem, gdy wsiadam do samochodu. Żeby włączyć aktywny tempomat, muszę przycisnąć tutaj jeden przycisk na kierownicy, ACC wyłączony, teraz ACC robię włączony, ustawiam prędkość, mam 85, obok mnie ciężarówki. Całe odzorowanie tej sytuacji drogowej mam na ekranie. Tir chce wyprzedzać nagle, a przecież ja tutaj jadę, hello, nie widać mnie. Dużo się dzieje, bo tak, ikonka samochodu, którym jadę, w momencie wykrycia przeszkody obok auta zostaje podkreślona na czerwono. Dodatkowo pas, jeśli zbliżę się za blisko do pasa, zaczyna mi się świecić. Dużo tych informacji kierowca dostaje, do tego trzeba przywyknąć. Co jakiś czas, gdy zmieni się prędkość czy ograniczenie obowiązujące na drodze, dostaję też komunikat, że mogę dostosować prędkość tempomatu do obowiązującego limitu prędkości, ale automatycznie ta prędkość się nie zmieni. Muszę to zrobić ręcznie. W zasadzie ten tempomat działa bardzo przyjemnie, nieangażująco, nie tak zero-jedynkowo, tylko w momencie, gdy na przykład zmienię pas ruchu, a tempomat wykryje samochód przede mną, to moje auto bardzo płynnie zaczyna zwalniać, no i oczywiście odwrotnie, gdy zacznie samochód przyspieszać przede mną, no to i mój samochód zacznie przyspieszać. Sprawdzimy, moi drodzy, teraz średnie zużycie energii przy prędkości 100 km na godzinę, czyli zeruję sobie zużycie energii. Mam ustawiony tempomat na 100 km na godzinę. No i zaraz przejedziemy testowy odcinek 10 km i zobaczymy, jak to zużycie będzie wyglądało. Pierwszy test. Przy średniej prędkości 100 km na godzinę zużycie spadło poniżej 18, to jest 17,9 kWh na 100 km. Super, no to teraz przyspieszamy do 120, tym bardziej, że warunki nam na to pozwalają, zatem od razu to robimy tempomatem
Widzicie, możemy tu sobie klikać po jedynczym kilometrze, albo jak przytrzymamy, to po dziesiątce, tylko trzeba być też precyzyjnym. Mam wrażenie, że te wszystkie przyciski, te wszystkie ustawienia, one są bardzo takie czułe i precyzyjne, chociaż lepiej by było powiedzieć, że one są właśnie mało precyzyjne, dlatego wymagają takiego sporego klikania, więc nad tym warto popracować, żeby ta użyteczność i obsługa tych wszystkich urządzeń była zdecydowanie przyjemniejsza. Mam 3 tryby jazdy. To są tryb Eco, Normal i Sport. Teraz jadę w trybie Eco. Możemy ustawiać 3 poziomy rekuperacji. No i możemy oczywiście sobie tutaj w łatwy sposób na ekranie klikać, które systemy wspomagania kierowcy mają działać, które nie, ale pamiętajcie, że jeśli sobie skonfigurujecie i potwierdzicie wybór czy wyłączenie danego systemu, no to w momencie, kiedy wyłączycie samochód i później znowu go uruchomicie, to te systemy będą znowu działać. Nie mamy tutaj lidara, mamy tutaj radar i czujniki i kamery, a mimo tego to odwzorowanie na ekranie jest, ale ono znowu nie jest szczególnie precyzyjne, no bo być nie może, bo warunki techniczne na to nie pozwalają. W momencie, kiedy mijam na przykład rząd 3 ciężarówek, no to tutaj na wyświetlaczu widzę tylko jedną ciężarówkę. Jeśli ciężarówka pojawi się przede mną, no to gdzieś mniej więcej ona zaczyna być widoczna przez system z okolicy 100 metrów. No dobrze, kolejne 10 km za nami, z prędkością 120 km na godzinę średnie zużycie energii podskoczyło do 18,3 kWh. Zatem kolejna próba, 140. Mam już 140. O, dozwolone 140. Kasuję wskazania. No, zdecydowanie zrobiło się tutaj głośniej. To jest fakt, ale co istotne, samochód cały czas prowadzi się bardzo stabilnie. To zawieszenie z przodu MacPherson, z tyłu układ wielowahaczowy jest skonfigurowane jednak bardzo komfortowo, więc takie poprzeczne nierówności naprawdę samochód pokonuje bez najmniejszego wysiłku. To jest dobre szczególnie w mieście, kiedy mijamy torowiska. Na autostradzie jest to fajne, wygodne, ale w przypadku na przykład bardziej krętej drogi, nie autostrady, to jednak wolałbym, żeby to zawieszenie było nieco bardziej sztywne, bo przecież jak sobie zmienię tutaj tryb na sport, to zawieszenie w ogóle nie zmienia swojej charakterystyki. Charakterystykę zmienia układ kierowniczy, no i czułość pedału na to, co robię prawą stopą, mówiąc tak bardzo poetycko. No ale właśnie, to jest dobry moment, żeby wspomnieć o jednej rzeczy. W przypadku testu Omody spalinowej, do którego oczywiście zachęcam, jeśli nie mieliście okazji jeszcze takiego testu u nas zobaczyć, to narzekałem na skrzynię biegów. Ona była nieprzewidywalna, trochę ospała, przeszkadzała w komfortowej jeździe. Tutaj w ogóle ten problem nie występuje, no bo tak naprawdę nie mamy skrzyni biegów, mamy jedno przełożenie, no i ta responsywność samochodu jest zdecydowanie inna. Mamy do czynienia z napędem elektrycznym, więc jeśli komuś skrzynia automatyczna w spalinowej Omodzie się nie podoba, no to proszę bardzo, może sobie sięgnąć po napęd elektryczny i będzie z pewnością zadowolony. Mamy, słuchajcie, kolejne 10 km za nami. Średnie zużycie energii przy prędkości 140 km na godzinę 19 kWh. To sporo, bo zakładając, że bateria ma 61, a zużycie mam 19,1 nawet teraz, no to widzicie, z tych 400 km niewiele zostanie, bo mam wrażenie, że szybciej ubywa mi zasięgu niż przybywa mi przejechanych kilometrów. No ale tak już jest w samochodach elektrycznych, że główną zmorą tych samochodów, głównym ich przeciwnikiem jest prędkość i na to po prostu nie ma się co obrażać. Dobrze, dla przypomnienia, 7,6 do setki, pełen gaz. Co się dzieje? Pełen gaz. Czuć jak walczy samochód z trakcją, ale udało się. Jaki efekt? 7,48. No to jeszcze raz. 7,48, nieźle. Próba numer 2, moi drodzy. 0
reset, pełen gaz. Ach, fantastyczny ten dźwięk. Jest jak zimówki wgryzają się w ciepły asfalt. Tak jest. Ha! Lepiej. Super. Poprawiliśmy fabrykę. Reasumując, elektryczna Omoda 5 wygląda atrakcyjnie, nawet bardziej atrakcyjnie od wersji spalinowej. W środku tych różnic jest zdecydowanie mniej, ale samochód w wersji elektrycznej mam wrażenie, że jeździ lepiej niż w spalinowej 1.5. Nie przeszkadza skrzynia biegów i ta zwłoka, bo tutaj jest jednostopniowa przekładnia. Na dynamikę nie można narzekać, bo w przypadku 204 koni mechanicznych i dużego momentu obrotowego, to faktycznie to poczucie dynamiki w tym samochodzie jest czasami nawet oszałamiające, a jak Wam udowodniliśmy, nawet lepsze niż pokazują dane fabryczne. Przeszkadza mi tutaj układ kierowniczy, który jest mało precyzyjny, a na dodatek za sprawą tego wspomagania i systemu, który utrzymuje samochód w pasie ruchu, no trochę jeździ się tym samochodem koślawo. Auto mogłoby być nieco lepiej wyciszone, szczególnie przy wyższych prędkościach. No i zużycie energii, bo to jest chyba kluczowa informacja w przypadku samochodu elektrycznego. Producent deklaruje, że to zużycie energii oscyluje w granicach w jeździe miejskiej 15,5 kWh na 100 km. Mi udało się uzyskać wynik 18 kWh średni, co i tak uważam, że jest niezłym wynikiem. Przekłada się to przy baterii 61 kWh na zasięg realny 340 km. I nie miałbym z tym absolutnie żadnego problemu, bo ta bateria nie jest szczególnie duża, gdyby nie fakt, że nie ma tutaj szybkiego ładowania. Szkoda, że jest tylko 85 kW w przypadku ładowania DC. Jak na tak duży samochód i jak na samochód, którym jednak będziemy czasami, może to choćby będzie raz w roku, ale jednak ruszali gdzieś tam w trasę na wakacje albo po prostu gdzieś autostradą, to szybsze ładowanie by się przydało. Na plus zaliczam też systemy wspomagające jazdę, przyjaźnie działający aktywny tempomat, nie przeszkadzające systemy, które czuwają nad bezpieczeństwem, bo plusem jest też to, że auto ma pełną europejską homologację. No i chyba na koniec też ważna rzecz, cena 169 900 zł, cena cennikowa, bez żadnych promocji i bez dopłat w systemie wsparcia nasze auto. Specjalnie nie mówię o tym, ile taki samochód mógłby kosztować przy uwzględnieniu dotacji, no bo to indywidualna rzecz, jak wysoką tę dotację można mieć. Maksymalnie nawet 40 000, ale to jest bardzo indywidualne, zatem posługujemy się cennikami 169 900. To nie jest może jakoś szczególnie atrakcyjna oferta w porównaniu do samochodów konkurencji, tym bardziej, że mamy na rynku całą masę wyprzedaży różnych roczników, bo nawet można znaleźć 2022 w przypadku samochodów elektrycznych i tamte ceny naprawdę są bardzo atrakcyjne, ale tutaj liczy się wyposażenie, bo wyposażenie jest naprawdę bardzo mocnym plusem tego samochodu, oczywiście wyposażenie standardowe. Ogrzewania, nawigacje, CarApple Play'e, pompa ciepła, która w samochodach, szczególnie na polskim rynku, w wielu przypadkach wymaga dopłaty. Tutaj pompę ciepła, ogrzewanie tylnej kanapy, przedniej, kierownicy, szyby, ojej, wszystko mamy tak naprawdę w standardzie. I to jest duży plus. Warto zatem przejechać się tym samochodem i sprawdzić, czy będzie nam odpowiadać komfort jazdy tym autem, no i zasięg realny 340 km. Tyle z mojej strony. Na koniec żenujący żart prowadzącego. Co robi chemik, gdy na głowę spadnie mu samorodek złota? Mówi: au!